Dobry wieczór. Witamy Państwa. Jarosław Kotowski I dr Jacek Bartosiak. Witamy serdecznie wszystkich licznie zgromadzonych w Złotych Tarasach w Warszawie. Jest nam jak zawsze bardzo miło. Już właściwie co roku spotykamy się z Wami jako Play of Battle, żeby przedstawić postępy w grze. No i dzisiejszy event jest zupełnie wyjątkowy i nie taki jak poprzednie, bo w poniedziałek 13 października, czyli pojutrze, rusza demo na Steamie, darmowe dla każdego do ściągnięcia, więc jest to bardzo ważny moment. A to oznacza, że gra istnieje. Jeszcze nie cała, o tym dzisiaj porozmawiamy, ale już istnieje na tyle, żeby zobaczyć, jak wygląda, jak się gra. Kilka godzin co najmniej dobrej gry. Będziemy szczegółowo dzisiaj o tym mówić, też będziemy później liczyli na Wasze pytania. Mamy sporo materiałów z gry. Jest o czym rozmawiać, więc może bez zbędnej zwłoki zacznijmy, tak? Jasne. Może zacznijmy od trailera, bo on chyba, gameplay trailer najlepiej pokaże, jak rozgrywka będzie wyglądała. No i chcielibyśmy powiedzieć, że Państwo razem z nami tworzycie społeczność wokół tej gry, a chyba dzisiaj w grach komputerowych społeczność jest najważniejsza. Jest to już trzeci event. Myślimy o tym, aby ten event odbywał się co roku. Może w pewnym momencie nie będzie tylko o naszej grze, może pojawią się też inne gry, inne studia, ale wydaje mi się, Jacku, że bardzo unikatowa jest formuła tego eventu. To nie są targi, to jest po prostu spotkanie w kinie z widzami. Tutaj właśnie widzicie Państwo przebitki z poprzedniego roku, sprzed 2 lat, więc będziecie mogli zobaczyć też, jak gra się zmieniła. No tak, traktujemy to też osobiście, dlatego że czujemy się zobowiązani dać sprawozdanie tego, co się dzieje w grze i jakby nie było, traktujemy to jako element budowania społeczności, też zobowiązań wobec tych, którzy nam zaufali. I szczerze mówiąc, ja osobiście powiem za siebie, ale myślę, że Jarek tym bardziej, ale może będzie mu trudniej to powiedzieć, bo pracuje 24 godziny przy tym, jest prawdziwym twórcą tego wszystkiego i chciałbym to podkreślić, że Jarek Kotowski jest prawdziwym mózgiem całej tej, oczywiście ze swoim zespołem, który dzisiaj też pokażemy, przedstawimy, którzy bardzo ciężko pracowali, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, żeby osiągnąć to, co teraz. Ale ten moment jest wyjątkowy i to spotkanie dla mnie jest wyjątkowe, ten event, bo po prostu zrobiliśmy tę grę, tak? Jeszcze nie jest cała, a ona jest ogromna i wypowiadam się naprawdę z autorytetem, bo ja w ostatnim miesiącu ją ciągle testowałem i po prostu to samo demo już jest ogromne jak na demo, tak? To jest ogromna gra, która wymaga ogrom wysiłku od tych, którzy robili i jesteśmy bardzo dumni z tego, co osiągnęliśmy na tym etapie w dosyć skromnym budżecie, oszczędnie. Polskie studio gamingowe zrobiło naprawdę coś, co już ma bardzo dobre recenzje, zwłaszcza u anglosasów, bo dajemy testować, tak? No tak, tutaj właśnie nawet patrząc teraz na ekran widzimy ewolucję, jak bardzo zmieniła się mapa, nasze podejście, o tym jeszcze będziemy mówili dalej, ale ewidentnie widzimy, że społeczność wokół tego projektu się tworzy. Nie tylko widzimy to teraz, jak Państwo tutaj przybyli, ale widzimy to po wishlistach, które zbieramy od 3,5 tygodnia. Mamy strony na Steamie. Ten trailer, który przed chwilą leciał, on 2 dni temu został puszczony i przez 2 dni zebrał 60 parę tysięcy viewsów, kilkaset komentarzy i co warto podkreślić, my za to w żaden sposób nie płacimy. To nie jest płatny ruch, to jest
czysto organiczny ruch, więc widzimy, że ten temat łapie. Nasza praca jest już powoli doceniana przez społeczność graczy i w poniedziałek, kiedy to demo wystartuje i każda osoba będzie mogła już zagrać w to, co stworzyliśmy na Steamie, myślę, że będziemy mieli też wysokie piki i jakby zostanie docenione to, co zrobiliśmy. No dobra, ale poruszyliśmy właśnie kwestię statystyk, bo o ile jak zaczynamy tworzyć grę, to mówimy o tym, że to jest bardzo kreatywna część, to w pewnym momencie odgrywają pewną rolę liczby. Tutaj pokazujemy grę, która jest troszeczkę do nas podobna, Broken Arrow. Jest to gra, która wyszła w czerwcu 2025, sprzedała 500 000 sztuk w pierwszym miesiącu i my odpaliliśmy właśnie te 3,5 tygodnia temu stronę na Steamie. No i tutaj są dane za pierwsze 2 tygodnie. W ciągu pierwszych 2 tygodni zebraliśmy 4000 followersów, tamta gra zebrała 3,5, więc naprawdę radzimy sobie lepiej. Teraz mamy już tych followersów ponad 6000. Ale zrobiliśmy, jak mówimy o tych liczbach, zrobiliśmy całą taką analizę dem. Przeanalizowaliśmy prawie 6000 dem i zobaczyliśmy, jakie są piki graczy. Pik graczy to ile tam osób jednocześnie w danej godzinie maksymalnie grało. No i tak się składa, że powyżej pika 250, tutaj są już konkretne liczby, 214, czyli 3,6% dem uzyskało. Powyżej pika 500 jeszcze mniej, pik 1000, no to już tam 0,8%, czyli tylko 50 dem spośród 6000 dem, a pik powyżej 2600 zarówno 14 dem. Dlaczego pokazujemy te liczby? Bo to, jakiego pika uzyskamy w poniedziałek, wtorek, jak demo będzie dostępne, to nie jest tylko wynik dla nas, to też jakby jest coś, na co patrzą zagraniczni inwestorzy, wydawcy, potencjalni partnerzy, którzy chcieliby dalej z nami tę grę współtworzyć. Co istotne, na podstawie właśnie tego SteamDB możemy już potem nawet powiedzieć, jeżeli gra osiągnęła taki czy taki pik, jaki będzie pik tych graczy w pełnej wersji i jak to się sprzeda. Czyli na przykład tutaj pik dema 1000 i w to naprawdę celujemy, to jest ten scenariusz docelowy, powinien dać pik pełnej wersji 3500 i to powinno sprzedać, pozwolić nam sprzedać górne kilkaset tysięcy sztuk w porywach do 1 000 000 sztuk. I to będzie dla nas scenariusz sukcesu. Pik dema 1000 w poniedziałek lub we wtorek. Scenariusz takiego umiarkowanego sukcesu to będzie pik dema 500, natomiast jeżeli by się udało ten pik powyżej 2,5-2,6 tysiąca uzyskać, no to już będzie taki właściwy home run. Wtedy moglibyśmy mówić, że ta gra ma trajektorię na to, aby sprzedać parę milionów sztuk, ale wróćmy do tego scenariusza realistycznego. Chcemy, aby w poniedziałek lub we wtorek, jak to demo będzie dostępne, abyśmy osiągnęli ten pik 1000. I dodam jeszcze, to jest bardzo ważne, dlaczego Jarek to mówi i dlaczego mówimy to wam w sobotę wieczorem. To jest też będzie nagrywane, więc puścimy to w sieć, dlatego że prosimy was, żebyście po prostu weszli na tego Steama i klikali. I żeby wszyscy, i rodziny, i wszyscy znajomi, i klikali, ściągali w końcu to darmowe demo, i klikali, i robili te piki, bo to jest właściwy test. Tak? Nie to, czy się mi to podoba, czy się Jarkowi podoba, czy wam się nawet spodoba, tylko klikalność tego na tym właśnie Steamie i gorąco bardzo apelujemy, tak bardzo jak się to da i ja patrząc na wysiłek chłopaków i nie tylko chłopaków, bo w zespole też jest jedna pani, tak, w zespole jest jedna pani, że bardzo proszę, no apeluję o to, żeby wszyscy po prostu, kto może, cała Polska, żeby klikała. To ono jest najlepiej, zwłaszcza, że demo jest o Polsce. Jest bardzo takie uchwytające za serce, więc każdy powinien naprawdę spróbować przejść i zobaczyć i poczuć, o czym zresztą zaraz to powiemy. Okej, to może zacznijmy od tego, jak projektowaliśmy tę grę, bo tak jak Jacek powiedziałeś, to jest naprawdę chyba jedna z najbardziej ambitnych polskich produkcji, a na pewno najambitniejsza strategia tworzona w Polsce, no bo w Polsce strategii się nie tworzy. Bardzo często porównuje się nas do gier Paradoksu i to jest prawda, bo my nawet na różnych prezentacjach dla inwestorów mówimy, że my wypełniamy Paradox Gap, czyli jest ten XXI wiek, akurat gra się toczy w latach 2008-2025, tam Paradox nie ma żadnej gry, ma inne gry takie jak Hearts of Iron II wojny światowej, Europa Universalis, późne średniowiecze, wczesna nowożytność, Crusader Kings, średniowiecze i tak dalej. Nie ma gry o XXI wieku, ale też nasze podejście przy projektowaniu gry było takie, że my nie chcemy tylko stworzyć podobną grę do Paradoksu, ale zmienić trochę setting,
bo być może to byłoby za mało, aby przyciągnąć graczy. Chcieliśmy dać coś, czego Paradox graczom nie daje i stąd właśnie był cały pomysł, aby pojawiła się ta warstwa RTS i bitwy w tych takich kluczowych punktach. I to wpływało na wszystko, jak zbudowaliśmy mapę. Tutaj na przykład możemy zobaczyć, jak mapa jest zbudowana w grach Paradoxu, tak? Czyli kraj jest podzielony na prowincje na regiony. Teraz oglądamy Europę Universalis. Ty, Jacku, też miałeś chyba okazję, żeby przetestować te gry. Jaki był twój odbiór tego? No jest mi oczywiście jako prezesowi spółki Play of Battle niezręcznie się wypowiadać aż tak, ale no, mi te mapy nie odpowiadały. To było zbyt infantylne, nie odpowiadające XXI wiekowi. I to spowodowało, że nasza mapa wygląda tak, jak wygląda, prawda? Chociaż też będziemy o tym zaraz rozmawiać na kolejnych filmach, bo tu też chcielibyśmy szczegółowo powiedzieć o gameplayu i właśnie o mapie, jak się na niej gra, ale jest zupełnie inna. Dotyczy skomunikowania. Nasza mapa dotyczy przepływów strategicznych XXI wieku, infrastruktury. Jest wiele warstw. Jest warstwa wojenna, jest warstwa operacyjna, strategiczna, jest warstwa związana z gospodarką, z komunikowaniem ludności, z tym, że jest potrzebna infrastruktura krytyczna. No tutaj tego nie ma w poprzednich wiekach, nawet XX w grach naszej konkurencji tego nie ma. A to spowodowało, że u nas nie ma heksów, nie ma prowincji, tylko są skomunikowania, tak jak się otwiera mapę, jak się wsiada do samochodu na telefonie i się jedzie, prawda? No tak, bo powiedzieliśmy sobie, że chcemy odzorować XXI wiek, więc proszę bardzo, tu jest Polska w 2024. Widzimy, jak ta sieć autostrad połączeń, właśnie te connectivity powstało. Zaraz zobaczymy Chiny, które również w analogicznym okresie. No, 2008, sieć kolejowa, proszę bardzo. Tak, to jest sieć kolejowa, ale to jest jakby część tej infrastruktury, tak? Więc początek XXI wieku to jest ten moment, kiedy udało się, kiedy istotnie widać, że są duże postępy, jeżeli chodzi o budowanie infrastruktury. No i doszliśmy do wniosku, że my w ten sposób oddajemy naszą mapę. Tak? I skomunikowanie jest kluczem geopolityki, tak? XXI-wiecznej, gdzie przepływy strategiczne decydują i nasza gra oddaje przepływy strategiczne i w szczególności, nawet już w demie to poczujecie, ale w szczególności już w docelowej grze, gdzie będzie ogromna makroekonomia, gdzie będą waluty, już teraz są, w demie też, ale zasygnalizowane, bo chcieliśmy koniecznie, żeby się odbyła wojna, żebyśmy mogli się popisać RTS-em i tym całym, prawda, wszystkim na demie i wojna o Polskę. Natomiast no, to, co decyduje, teraz nawet widzicie, co się dzieje, Chiny, USA, metale ziem rzadkich, no to w naszej grze właśnie jest. A żeby to było, to muszą być porty, muszą być przepływy strategiczne oparte o infrastrukturę. No i ta infrastruktura łączy też poszczególne kraje, ale też jest używana zarówno w tej warstwie cywilnej, jak i wojskowej, co będzie można już zobaczyć w demie, no bo w przypadku właśnie tej hipotetycznej rosyjskiej inwazji na Polskę, no te oddziały, czy nasze, czy oddziały wrogie będą się poruszały po infrastrukturze, będzie to wpływało na to, jak szybko się poruszają, skąd, dokąd mogą dojechać, tak? No i też jakby te bitwy będą odbywały się we wszystkich praktycznie miastach, które Bo tak to się odbywa się wzdłuż traktu, wzdłuż linii komunikacyjnych, wzdłuż ciągów logistycznych, a nie jakichś takich frontów dziwnych, jak widziałem albo jak rysowano kiedyś to. I o ile te demo jest tylko o Polsce, to tutaj już pokazujemy, no będzie w pełnej wersji cały świat. Również te bitwy RTS no nie będą tylko w Europie Środkowo-Wschodniej. One również będą i na Bliskim Wschodzie, i będzie Azja, Pacyfik, Półwysep Koreański. A teraz przechodzimy, właśnie powiedziałem o tych bitwach RTS, przechodzimy do tego, że te bitwy chcieliśmy odzorować bardzo realistycznie. Tutaj widzimy elektrownię w Żeraniu, ale tam widzimy obrazek i obrazek nie jest z gry. To jest prawdziwe zdjęcie, natomiast sama elektrownia jest już z gry. Także ładnie mamy naprawdę na naszej grze odzorowane. To jest trasa S8 zniszczona. Jeżeli ktoś nie zna Białołęki i Żerania, to jest droga z Białegostoku na Warszawę, tak? Żerań po prawej stronie. Po prawej stronie stała Białołęka. Tutaj jest największy ruch w Polsce. Codziennie się odbywa samochodowy.
Kanał Żerański, mosty, tam zabudowa po lewej stronie Białęki Dworskiej. Kto zna Warszawę, zna miejsca. I to samo jest z innymi. Odzorowane dokładnie. Pilica na południe od Warszawy. Ostatnia przeszkoda operacyjna przed Warszawą. Miejscowość Przylot, most w Przylocie, Mniszew, ujście Pilicy do Wisły. Historyczne miejsca, niedaleko, gdzie Rosjanie tradycyjnie forsują Wisłę na południe w celu oskrzydlenia Warszawy od południa. I tu warto powiedzieć, że już w tym demie, który będzie za 2 dni, udostępnimy takie 4 bitwy RTS. To właśnie będzie Braniewo, Przesmyk Suwalski, czyli Raczki, Pilice, którą Państwo teraz widzicie, a na koniec będzie bitwa o Warszawę, Żerań. Tak. Docelowej grze będzie więcej, będzie też Grodno na przykład, które już by się teraz przydało, zaraz wam powiem dlaczego. Rozpuda, Pałac Paca, Dolina Rozpudy, odzorowana, droga na Suwałki, po lewej stronie droga ekspresowa, przejścia dla zwierząt, wszystko jest odzorowane 1:1. Dron Strategy and Future latał nad tym obszarem, bardzo dokładnie, zresztą nad Pilicą również. I tutaj będzie można stoczyć swoją bitwę, tak? Na swoich zasadach. Braniewo, 10 km od obwodu królewieckiego, garnizon 9. Brygady Kawalerii Pancernej. Piękne miasto, które bardzo dobrze znam. Katedra, klasztor, Collegium Hozjanum, pierwsze w Polsce kolegium jezuickie po Soborze Trydenckim, boisko Zatoki Braniewo. Całe Braniewo odzorowane. I też warto powiedzieć, że robiliśmy to odzorowanie na podstawie otwartych źródeł i udało nam się na przykład w takim miastach jak Braniewo odzorować 1:1. Tam są praktycznie wszystkie budynki, da się toczyć walkę o wszystkie budynki, zajmować się piechotą. No i last but not least Żerań, czyli to będzie finałowa bitwa w ramach dema. No dobra, ale powiedzieliśmy, że są te 2 warstwy, czyli ta warstwa Grand Strategy i ta warstwa RTS-owa, gdzie już mamy takie bardziej realistyczne mapy odzorowane 1:1. Tu zwrócę uwagę, że być może jakiś dual use się pojawi w związku z tym, czyli to nie będzie tylko gra komputerowa, no bo da się stoczyć bitwę Przesmyk Suwalski z prawdziwym sprzętem i z prawdziwej lokacji i zobaczyć, jaki będzie wynik tej bitwy. Ale jak z tej mapy strategicznej, która jest na pewnym poziomie abstrakcji, przechodzimy do RTS-a, no to właśnie wchodzimy w ten tak zwany deck builder, czyli wybieramy, które jednostki powinny się tam pojawić. Tak, no i tu jest oczywiście raj dla wszystkich tych, którzy kochają sprzęt, bo w zależności od przebiegu poziomu strategicznego, jeżeli gramy w grę całą, a nie tylko potyczkę, bo trzeba zastrzec, że gracz, który nie lubi grać w grę strategiczną, może grać tylko potyczki RTS-owe, wtedy sobie dobrać ten sprzęt. Oczywiście to jest inaczej, gdy schodzi z poziomu strategicznego, bo tam zależy, jaka jednostka została złapana na tej bitwie, tak? To jest ograniczony wybór siłą rzeczy, ale no chcieliśmy stworzyć tutaj komfort i raj dla tych, którzy kochają te szczegóły. No i widzicie, można sobie wybierać do wyboru, do koloru i tworzyć te bitwy. Myślę, że będą mamy nadzieję, że będą całe koło tych, którzy kochają to i mówię, zwłaszcza, że w docelowej grze będzie ponad 20, tak, bitew RTS-owych, w tym wiemy, że będzie Guam na przykład, tak, lądowanie Chińczyków na Guam, będzie Grodno, będą różne rzeczy, ale już teraz te 4, ja grałem w ostatnim miesiącu, jest to ogrom, jest to bardzo dużo, myślę, że jak na demo, mnóstwo gry w samym RTS-ie. Tak. No i tego sprzętu jest dużo, bo planujemy mieć ponad 150 różnego typu jednostek i nie są to tylko jednostki chińskie, amerykańskie czy rosyjskie, ale jeżeli takie kraje jak Polska się pojawiają, to również takie właśnie nasz natywny sprzęt, jak na przykład twardy i różne inne. A wiem, jedną rzecz chcemy powiedzieć, dla tych, którzy są szczegularzami. Demo jest grą polską, począwszy od grudnia 2021 roku po ultimatum Ławrowa, znanym w rzeczywistej historii. Jest w kierunku wojny w 2022 roku, wojna hybrydowa i tak dalej. W związku z tym jest poziom sztuki wojennej na tamten czas, czyli dopiero raczkująca dronizacja. Oddaliśmy tego ducha tamtego momentu.
Ale gracz, jak docelowo grę zrobimy, między 2008 a 2025, w zależności jakie będzie wybierał technologie i jakie reformy wojska, będzie mógł pójść w różne strony. Zgodnie z tym, co mówimy zresztą w Strategy and Future. Wyraźne zastrzeżenie. To jest stan hipotetyczny. Oczywiście trochę podrasowaliśmy sprzęt, żeby mogli potestować sobie Abramsy, Polacy, prawda, i ten sprzęt, który wszedł do Polski, ale jeżeli chodzi o koncepcję użycia, to jest stan na przełom 21-22 roku. No tak, więc na pewno fani sprzętu dużo tutaj znajdą dla siebie, ale tak jak Jacek wspomniał, możemy rozgrywać też tego skirmisza, gdzie gramy bez tej warstwy strategicznej. No ale mieliśmy taką zagwozdkę, jak tą warstwę strategiczną i RTS-a połączyć, no bo ta warstwa RTS-a dużo bardziej takiego mikro wymaga, gdzie zarządzamy każdą jednostką. Tutaj jest takie wprowadzenie, jak właśnie będziemy wchodzili do na przykład tej bitwy o Warszawę i kiedy myśleliśmy sobie o tym, jak to rozwiązać, doszliśmy do wniosku, że rozwiązaniem będzie coś, co nazwaliśmy passive commanderem, czyli sytuacja, w której gracz nie będzie musiał w RTS-ie sterować każdą jednostką, a będzie wydawał tylko wysokopoziomowe dyrektywy. Sztuczna inteligencja będzie poszczególnymi jednostkami sterowała, więc to będzie taki bardziej pasywny tryb tego RTS-a i być może on się dużo bardziej spodoba tym graczom, którzy no, bardziej nastawieni są na Grand Strategy. Tylko zaznaczmy, bo nie wiem, czy to wybrzmiało z twojej wypowiedzi, że wchodząc, gracz będzie miał wybór. Aktywny dowódca czy pasywny. Także można wybrać tradycyjnie, że się wszystko rozstawia samemu i walczy, tak? A dla niektórych właśnie pasywny. No i tutaj właśnie przedstawiamy, jak wygląda ten Passive Commander, czyli mapa jest podzielona na sektory, niebieskie są nasze, czerwone wrogie, a białe są w tym momencie neutralne. Klikając na sektor pokazujemy, jak istotny jest, jak wysoki jest priorytet danego sektora dla nas oraz jakiego typu wojska powinniśmy tam wysłać, albo jakiego wojska AI powinno tam wysyłać. Więc jest to znowu gra na takim bardzo wysokim poziomie, gdzie nie musimy tak dużo mikrować naszymi jednostkami i w moim przekonaniu może być to tryb, który pewnie będzie trochę bardziej odpowiadał graczom starszej daty, ale będzie też to tryb, który być może będzie tak bardziej spójny logicznie z Grand Strategy. Skoro widzimy Żerań, to ja muszę powiedzieć, że ja grałem Żerań wiele razy i zawsze przegrałem. To znaczy nigdy nie udało mi się wygrać bitwy o Warszawę na poziomie RTS-u. W Obraniewo udało mi się raz. Dosyć często wygrywam raczki. Pilica jest bardzo trudna również, natomiast o Żerań mi się ani razu nie udało, ale ja nie jestem jakimś świetnym graczem. Natomiast to pokazuje, no, że to nie takie proste jest. I się tak wkurzałem, że grałem i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I na ten efekt liczymy na demie, kochani, jak będziecie ściągać ze Steama. No tak, te replayability będzie bardzo istotne i wydaje mi się, że te demo naprawdę daje dużo. Wiele godzin gry, 4 bitwy, można grać tą warstwę Grand Strategy, podjąć różne decyzje. To nie jest gra tak typowo scenariuszowa, że prowadzimy gracza za rękę, więc no te paręnaście godzin, może nawet parędziesiąt, bo ty mówiłeś, że to by się już udało chyba parędziesiąt godzin mniej więcej grać. Na poziomie, nie wiem, czy to jest teraz, żeby to powiedzieć, ale to może powiem, żebym nie zapomniał. Kochani, na poziomie gry strategicznej, tej wysokopoziomowej, jest można naprawdę rozegrać fajne akcje, typu pomagasz państwom bałtyckim czy nie, a jak pomagasz, to wjeżdżasz do Wilna, do Kowna, można nawet do Rygi, co mi się raz udało. A można nawet, jak się rozegra wojnę hybrydową w odpowiedni sposób i się zdąży, zanim Rosjanie zadeklarują nuklearną odpowiedź w przypadku, gdy coś będziemy robić w Białorusi, można również zmienić reżim w Mińsku i trzeba tylko zająć Mińsk, Brześć i Grodno. I Wojsko Polskie na naszej grze jest w stanie to zrobić. Mi się to udało. I teraz właśnie już powiedziałeś o tym, jak wiele da się robić w tej warstwie Grand Strategy i zacznijmy od tego, że chcieliśmy oddać wojnę hybrydową. To znaczy, o ile inne gry strategiczne wojnę i pokój traktują tak zero-jedynkowo, że albo jesteśmy w stanie wojny, albo pokoju, jak w stanie wojny, to wtedy obce wojsko przekracza naszą granicę. My podeszliśmy do tego zupełnie inaczej. Jakbyś mógł, Jacku, może o tym powiedzieć, bo sporo właśnie w tą naszą wojnę hybrydową grałeś. Tak, od razu też, bo ci, co oglądają, mogą myśleć, że są tylko po angielsku. Jest też wersja polska, oczywiście językowa gry. To może dla niektórych mieć znaczenie, tak? Powiem tak. Nasza gra zaczyna się w grudniu wraz z tym, jak Rosjanie
stawiają ultimatum i później jest całe spektrum możliwości, jak to rozegrać. Rozpoczyna się później wojna o Ukrainę i Polska się musi ustosunkowywać do tego wszystkiego. I z jednej strony musi zabiegać o właściwy rozwój, rozstawienie wojsk, przygotowanie, ewentualnie mobilizację, dbanie o sojuszników, zadbanie o Bałtyk, stąd tutaj pakt z Finlandią, Szwecją. Czy pomagać Bałtom, czy nie, którzy są przerażeni. Co z Białorusią, albo oni wchodzą do gry, albo nie wchodzą. I w zależności, jakie decyzje się podejmuje w tej wojnie hybrydowej, szeroko rozumianej, jest bardzo duża skala wyboru. I co Rosjanie nam robią, bo my jesteśmy już na celowniku po tym, jak Ukraina pada, tak? Bo jest hipotetyczny upadek Ukrainy, my musimy się w tym odnaleźć. Tak? Oczywiście w demie, to zastrzegam, trochę zrobiliśmy tak celowo, żeby szło to w kierunku tej konfrontacji, żeby gracz zagrał w tę wojnę, bo chcemy pokazać te wszystkie nasze mechaniki. Tak? Na tym polega demo, ale w grze docelowej to nie będzie takie oczywiste. Wojna nie będzie musiała wybuchnąć, jeżeli od 2008 roku będą prowadzone sprawy w odpowiedni sposób. I to jest wielka zaleta, to znaczy ja na poziomie, bo ja wolę grać na poziomie tym strategicznym i ja przegrałem kilkadziesiąt razy co najmniej grałem w to, tak? Jeszcze było testowanie, prawda, było uzupełnienie, ale generalnie kilkadziesiąt razy i za każdym razem inaczej. Bardzo mi się to podoba, nie ukrywam, w naszej grze. Jest za każdym razem inaczej i się chce jeszcze raz zagrać. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I też jakby pokazujemy to, że na przykład taki artykuł 5 NATO on nie jest taki oczywisty. Podejmujemy w ramach tej wojny hybrydowej akcje eskalujące, deeskalujące, które jakoś wpływają na naszych sojuszników i zależnie od tego, jak bardzo ci sojusznicy popierają naszą sprawę, albo nam w tej wojnie pomogą poprzez, nie wiem, wysłanie już nawet własnych brygad, czy wysłanie sprzętu, albo w ogóle nie pomogą. Możemy też robić takie rzeczy, jak tutaj lecą, czyli zawrzemy pakt z Finlandią i Szwecją, które wtedy jeszcze nie są w NATO i na przykład zabezpieczymy Bałtyk, przez co w przypadku rosyjskiej inwazji nie dojdzie do desantu na polskie Pomorze. Tak, możemy na przykład też tak rozstrzygnąć pewne sprawy, że sojusznicy są bardziej skorzy do przyjścia z pomocą albo mniej. No, musimy odpowiednio się zachowywać. Ale też możemy od razu ostro, bardzo ofensywne akcje. Mamy też opcję bombardowania Królewca, niszczenia uderzeniami długiej ręki rafinerii rosyjskich. Mamy możliwość też sabotażu. No, to jest taka gra otwarta, tak? I też jestem ciekawy waszych wrażeń, bo tu mamy przykład właśnie, jak trwa bitwa przy granicy i artyleria jest używana, tak? Dalekiego zasięgu, która wspomaga jednostki walczące. W tym przypadku rosyjska, tak? Z obwodu królewskiego, i nasza się włączyła artyleria, tak? Więc no tutaj to trzeba, mi się na przykład bardzo podoba ta warstwa. Bardzo podoba mi się ta warstwa. Jest świetny klimat. I liczę, że się Państwu też spodoba. Ja na przykład jako twórca gry widzę, jak tą warstwę, tą wojnę w tej warstwie Grand Strategy możemy rozbudować, bo już teraz jest parę typów jednostek, czyli takie podstawowe jednostki, ale typu właśnie te czołgi czy piechota, czyli tam brygady pancerne czy piechota, ale też widzimy już artylerię typu HIMARS. Też widzimy już jednostki logistyczne, które mamy mobilną logistykę i one muszą zapewnić logistykę innym jednostkom. To i naprawdę da się dodać kilka nowych typów jednostek i już samą wojnę tutaj zrobić bardzo interesującą. Co było przed chwilą widać, to że o ile w kilku kluczowych miejscach mamy te bitwy, gdzie możemy zejść do RTS-a, to de facto bitwę możemy toczyć o każde miasto, o każdy punkt i tam przed chwilą właśnie widzieliśmy taki panel, jak taka bitwa wygląda. Tutaj właśnie widzimy, że artylerię dodajemy do jednej z takich bitew. I to jest naprawdę dużo się dzieje na tej wojnie, to znaczy zdobywa się miasta, traci się je znowu skrzydla. Jest bardzo dużo ruchu i bardzo dużo życia w tej wojnie i to jest naprawdę fajnie się gra. Mi się te rozwiązania bardzo, bardzo podobają. Ja też dodam od razu, to jest demo, tak? I mamy zasymulowane tylko kwestie lotnictwa i jakieś morskie. Będziemy więc jest to po części zablokowane, bo to trzeba dopracować, podobnie jak pewne elementy z ekonomią są, żeby gracz jednak zagrał w tą wojnę, tak? I w pełnej wersji ta gra będzie miała zupełnie, nie wiem, czy chcesz to teraz powiedzieć, pełną ekonomię, waluty. Zaraz przejdziemy do ekonomii, ale tak jak powiedziałeś, jakby demo jest sterowane bardzo na wojnę, która jest nieunikniona. I właśnie powiedziałeś o tej ekonomii, bo my chcieliśmy pokazać, jak działa ekonomia we współczesnym świecie, więc
Postanowiliśmy oprzeć ekonomię na istniejących modelach makroekonomicznych. Tutaj z dołu widzimy taki model ADAS, który właśnie między innymi determinuje, jakie są ceny w gospodarce i te ceny mają wpływ na różne rzeczy. No jest to gra Grand Strategy, więc to wszystko się nachodzi na siebie. Tutaj mamy na przykład sterowanie budżetem. Również musimy patrzeć, jaki mamy deficyt. Tutaj widzimy tak zwaną krzywą Laffera, która mówi, że no nie możemy w plus nieskończoność opodatkowywać naszego społeczeństwa, bo powyżej pewnej granicy opodatkowanie przestaje być efektywne. Po prawej widzimy Not Available in Demo. Tam mamy właśnie ten model ISLM-BP, czyli taki model makroekonomiczny, który patrzy, jaka jest zależność pomiędzy stopą procentową a produkcją w danej gospodarce. No i też jakby bierzemy pod uwagę również kursy walut. Więc na przykład jeżeli chodzi o kursy walutowe, ja tego nigdzie nie widziałem w żadnej grze Grand Strategy. Ja z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jakby głębia tej warstwy ekonomicznej dla mnie to jest poziom Wiktorii 3, przy czym o ile te modele już jakby makroekonomiczne w grze działają, postanowiliśmy przynajmniej na potrzeby dema ukryć je, gdyż no, na tym etapie to jest naprawdę bardzo skomplikowane i jeszcze tutaj nie złapaliśmy tego fajnego gameplayu, więc jakby parę rzeczy będzie działało, parę rzeczy będzie zablokowanych. Na pewno jeszcze po demie będziemy robili zamknięte testy i całkiem możliwe, że zamknięte dema i sfokusowanie się na tej ekonomii będzie pewnie jedną z rzeczy, którą będziemy chcieli robić. Też Jacku, jak z tobą rozmawiałem, to ty też jakby bardzo ogrywając tą grę skupiałeś się póki co na wojnie, ta ekonomia jeszcze cię nie wciągnęła. Tak, bo jak były w zeszłym miesiącu pierwsze ogrywki dostałem, to skupiałem się rzeczywiście na wojnie, bo tam jest takie napięcie, jak ten Ławrow to robi i ci Ukraińcy przegrywają szybko. Po prostu dowodząc, kierując sprawami polskimi, ma się przerażenie, że się jest niegotowym absolutnie i gdy ta ekonomia jest dosyć skomplikowaną sprawą tutaj, która znajdzie, szczerze mówiąc, mało się nią zajmowałem, tak bym to ujął, tak? I uznaliśmy, że w związku z tym, że jest rozbudowana, to w pełnej grze znajdzie zastosowanie. A ja bym tylko dorzucił, że jeżeli chodzi o tą ekonomię, to być może w tym demie nie będzie aż tak dużego zastosowania, ale gigantyczne będzie w pełnej wersji, bo to, że mamy kursy walutowe, jakby staraliśmy się tą ekonomią wytłumaczyć, jak działa współczesny świat. Więc na przykład to, jak działa gospodarka chińska versus amerykańska, no to jednak pewnym fundamentem tego jest to, że Chińczycy mają sztywny kurs walutowy, który sprawia, że mogą być fabryką świata i mają nadwyżki, którymi mogą bronić tego sztywnego kursu walutowego i mogą wtedy iść w tę politykę fiskalną, czyli mogą właśnie mieć duże projekty rządowe, infrastrukturalne, rozbudowywanie kolei wielkich prędkości. Natomiast Amerykanie, którzy mają kurs walutowy płynny, no oni siłą rzeczy idą wtedy w politykę monetarną, manipulowanie stopą procentową i to ta gra oddaje, czyli znowu nie chcieliśmy, tak jak inne gry, robić tego w taki bardzo prostacki sposób, że po prostu ta mapa jest podzielona na prowincje, w poszczególnych prowincjach buduje się fabryki i tam po prostu wzrasta output. Naszą ambicją było to, aby jak już skończymy tę pełną wersję, żeby na przykład, nie wiem, studenci SGH czy innej szkoły ekonomicznej mogli dosłownie uczyć się makroekonomii z gameplayu, który tutaj będzie. No, zwłaszcza, że wojna systemowa dotyczy po prostu podziału marży, transformacji systemu w kierunku nowych zasad kapitalizmu globalnego i ta nasza gra w korze swoim to oddaje, prawda? Może na demie, gdzie jest ten krótki okres czasu, jest Polska, jest to mniej, natomiast mamy to. No dobra, i teraz przejdźmy do tematów związanych z AI. Może niech posłuchają trochę. Tak, bo będzie... Cel zniszczony. Nie pozostawiliśmy żadnych śladów. Przeciwnik nie ma pojęcia, kto za tym stoi. Zespół wrócił bez strat. Wykonaliśmy zadanie zgodnie z rozkazem. Czekamy na dalsze instrukcje. I to jest zniszczenie Nord Streamu, by the way. To tak? Today we are live from Ukraine, where Russia has launched a large-scale military offensive by land, sea, and air. There have been reports of explosion near major cities, including the capital, Kyiv, Kharkiv, Odessa, Mariupol, and dozens of others. As the Russian army advances, Moscow has issued the following warning to anyone who tries to interfere. Anyone who interferes with or threatens our country should know Russia will respond immediately.
with consequences unprecedented in history. The Ukrainian leadership also made a statement despite the panic in the city and the long line of refugees forming on the outskirts of Kyiv. Putin didn't merely start a war against Ukraine. He attacked the entire democratic world. He aims to obliterate our country and to erase all that we have built and all that gives our lives meaning. NATO is activating its defense plans. The European Union and the United States are promising Russia, quote, unprecedented sanctions. Lower markets are falling. Oil and gas prices are rising. You can hear it. The sirens sounds again. It tears through the morning silence over Kyiv, a city that just yesterday lived an ordinary life. Today, it's the capital of a nation at war. This is not a local conflict, nor an operation. This is a real war in the heart of Europe. No i to właśnie były rzeczy, które my generujemy za pomocą AI. I jest to, jak się okazało, troszkę kontrowersyjny temat. Niektórzy oskarżają nas o to, że to jest AI slop i tak dalej. No ale powiem szczerze, że nasze podejście jest takie, że narrację gry możemy tłumaczyć albo za pomocą ściany tekstu, obrazka 2D. Jesteśmy mimo wszystko małym studiem i jeżeli chcemy, żeby ta narracja była w jakikolwiek bardziej interesujący sposób tłumaczona za pomocą na przykład filmów. Tam na początku pokazywaliśmy właśnie tego żołnierza Formozy, którego wygenerowaliśmy. To jest w 100% zrobione przez AI, w sensie obrazek 2D tego żołnierza był zrobiony przez nas, a potem zanimowanie tego żołnierza, dodanie głosu, całej jego gestykulacji, to wszystko już zostało zrobione przez AI. Z naszego punktu widzenia, biorąc pod uwagę, że jesteśmy małym studiem, to po prostu nam pozwala robić całkiem interesujące rzeczy w ograniczonym budżecie. Chociaż faktycznie niektórzy twierdzą, że jest to w jakiś sposób kontrowersyjne. Pozwala to, ja powiem jako gracz, który może nie zajmuje się profesjonalnie grami, pozwala to mieć klimat XXI wieku i przeżywać film, jest wrażenie, wysadzamy Nord Stream, co tu się może nie zgadzać centralnie, tak? I słyszałem te głosy, ale nie wiem, czy to nie jest tak jak z ludystami, prawda? Jak wymyślono maszynę parową. No, na początku XIX wieku, tak, w Wielkiej Brytanii był taki człowiek Ned Ludd, któremu bardzo się nie podobało, że jest maszyna parowa i powstał taki ruch ludzi, którzy tam wbiegali do tych manufaktur i niszczyli te maszyny. No ale to była taka powiedzmy reakcja. Z drugiej strony na przykład ten Putin, który tutaj przed chwilą był, on też został wygenerowany przez AI, tak? Więc jak mielibyśmy zrobić to inaczej? Czy mielibyśmy nagrać prawdziwego Putina? No chyba nie. Ewentualnie pan Zełenski również w 100% wygenerowany jest przez AI. I możemy tą narrację do gry właśnie dodawać w taki sposób, więc rozumiemy, że to wiąże się z pewną kontrowersją, ale przynajmniej w moim przekonaniu za 5 lat wszystkie gry będą tego używały. No dobra, ale jak mówimy o AI, to możemy też powiedzieć o tym, że sztuczna inteligencja w grze steruje jednostkami, robi jakieś interesujące rzeczy. I może byśmy poprosili Wojtka, który akurat designował te AI, aby wszedł i podzielił się z nami tym, co w grze znajdziemy, jeżeli chodzi o AI, zarówno w warstwie strategicznej, jak i RTS. Tak, ja chciałem się pochwalić przede wszystkim tą AI-ką, którą widzimy w RTS-ie, bo wydaje mi się, że ona jest troszeczkę ciekawsza. Wyszliśmy z takiego założenia, że to nie jest tak prosta gra jak szachy. Tak? Nie mamy bardzo prostych ruchów jednostek, nie poruszamy się po kolei, tylko każda z tych jednostek może się poruszać w dowolnym momencie, w dowolnym kierunku. Mamy 3 współrzędne, tak, bo mamy też jednostki, które latają, mamy helikoptery, więc to jest zdecydowanie trudniejsze zadanie. Zależało nam na tym, żeby jak najbardziej odwzorować to, co jest w realu, czyli jednostki przede wszystkim muszą wiedzieć, w jakiej się pozycji znajdują, jaki mają główny cel i w jaki sposób mogą go osiągnąć. Tutaj widzimy na ekranie, w jaki sposób jednostki właśnie są w stanie zorientować się w swojej sytuacji, czyli mamy mapy wpływu na cała mapa RTS-owa jest pokryta kwadratami, które mówią nam o tym, gdzie się znajduje jednostka, jaką ma drogę do najbliższego celu. Potrafi się zorientować, co robią inne jednostki, w związku z tym cały czas
ta pozycja, cały czas te cele są aktualizowane. Dzięki temu mamy wrażenie gry z żywym graczem tak naprawdę. Wcale nie jest tak łatwo tę jajkę oszukać i wydaje mi się, że to jest naprawdę duży sukces, to jak to już teraz wygląda, a wraz z rozwojem gry i być może uda nam się podłączyć pod to kiedyś prawdziwe uczenie maszynowe i to, że ta jajka naprawdę będzie myślała cały czas w czasie rzeczywistym, będzie potrafiła się uczyć na swoich poprzednich grach, będzie odpowiadało temu, jak dzisiaj w grach strategicznych może AI wyglądać. No i to jest spore osiągnięcie, bo to nie jest prosta jajka, która oszukuje, widzi całą mapę i po prostu spawnuje tylko jednostki, zasypuje nas jednostkami, więc naprawdę duże gratulacje Wojtku i Tobie za pracę przy projektowaniu tego i do zespołu programistycznego. Wydaje mi się, że jak zaczniecie Państwo grać w tego RTS-a, no będziecie już czuli tę różnicę, że przeciwnik naprawdę jest wymagający. Ja jeszcze tylko chciałbym dodać, że wszelkiego rodzaju feedback, w którym udało się wam w trakcie gry te jajka naprawdę oszukać, wywieźć w pole, jest bardzo mile widziany. Szczerze mówiąc, nie spodziewam się jakiejś bardzo dużej ilości informacji, bo gra się naprawdę już w tej chwili bardzo ciężko. I prosimy wszelki feedback, jako grać już te demo, zostawiać na naszym Discordzie. No, a teraz kolejny temat, który chcielibyśmy poruszyć i to jest taki news, który wystartuje w poniedziałek, a mianowicie rozpoczęliśmy współpracę z Bielikiem, czyli z polskim modelem LLM wytrenowanym na komputerach AGH. Sebastian Konradzki, który jest pomysłodawcą i współtwórcą Bielika, zaangażował się we współpracę z nami i postanowiliśmy zredefiniować to, czym jest tutorial w grze strategicznej. Pomysł narodził się w sposób szalony, to znaczy Wojtek, który przed chwilą był na scenie, na jednym ze spotkań designowych powiedział, że jak gra w taką w miarę skomplikowaną grę i w online, to na jednym ekranie ma grę, a na drugim ma czata GPT i po prostu czat mu tłumaczy, co ma zrobić. Więc od razu łącząc kropki doszedłem do wniosku, że takie coś powinniśmy mieć w naszej grze. To znaczy powinniśmy mieć wbudowanego czata, który działa lokalnie, nie musi się łączyć z serwerem, jest wytrenowany na naszych danych, mechanikach, na systemach naszej gry i po prostu jest w stanie mówić graczowi, w jaki sposób grać. Jest to naprawdę bardzo nowatorskie podejście. To, co jest super, to to, że są Play of Battle i Bielik to są dwa polskie podmioty technologiczne i myślę, że tak długo jak to zadziała, a dowiemy się tego już w poniedziałek, być może uda nam się trochę zredefiniować, czym jest tutorial w grze strategicznej. Nie będzie już jakby nudnej ściany tekstu, nie będzie takiego prowadzenia za rękę kliknij tu, tylko rozmawiając z tym czatem po prostu będzie można się dowiedzieć, co w tej grze teraz można robić i razem z nim tą grę eksplorować. Okej, mówiliśmy o tym, że wystartowaliśmy na Steamie. Jacek, miałeś również swój debiut w trailerze gry. Pierwszy raz w życiu, zakładam. Tak, pierwszy raz. I to jest najtrudniejszy dla mnie temat i musiałeś mnie ciężko przekonywać do tego. To prawda. Wystartowanie, jeżeli startujemy ze stroną, na pewno jest to jakiś milestone dla każdej gry. Dla nas ten start udał się i to całkiem nieźle, gdyż odbyło się to 3,5 tygodnia temu. W tym momencie dzisiaj przekroczyliśmy 40 000 wishlist. Jeżeli chodzi o followersów, to mamy już tych followersów ponad 6 000. Są to liczby, które nas zadowalają, ale wszystko okaże się przy demie, jakiego pika będziemy tam mieli. No i prosimy wszystkich o to, żeby dodawać do wishlisty tą grę. Wishlisty rosną, ale chcemy mieć ich jak najwięcej. Również tam jest ten obserwuj, to jest właśnie to angielskie follow, które czasami potrafi być nawet ważniejsze od wishlisty, czyli od listy życzeń, gdyż osoby, które są na wishliście, dostają maila, jak tam gra wyjdzie, a osoby, które followują, one są wewnątrz Steama pingowane za każdym razem, jak na przykład, nie wiem, dodamy coś w aktualnościach, cokolwiek się zmieni na naszym Steam page'u, więc prosimy również o followowanie.
The Battle of Warsaw was lost. Russian forces have broken through and managed to seize the capital. NATO had no time to respond. Foreign powers will now decide the future of the nation. This time the campaign ends in defeat, but you can reclaim your command, regroup and play again. In the full campaign, you will be able to choose from a wide spectrum of global powers, including the United States, NATO allies, Russia, or China. You will control not only the ground forces, but also Air Force and Navy, or choose any nation on Earth to fight for survival, rise to power, and shape the world order on your path to global dominance. Join us on Discord, add the game to your Steam wishlist, and prepare for full deployment. Congratulations. Poland has defeated the enemy and preserved its independence. Your direct involvement and indisputable leadership held the nation in line. Thanks to your decisions on the political stage, economic planning, and military command, the Russian offensive was crushed. But this is only the beginning. In the full campaign, you will be able to choose from a wide spectrum of global powers, including the United States, NATO allies, Russia, or China. You will control not only the ground forces, but also Air Force and Navy, or choose any nation on Earth to fight for survival, rise to power, and shape the world order on your path to global dominance. Join us on Discord, add the game to your Steam wishlist, and prepare for full deployment. A to są właśnie filmy kończące demo. Zależnie jak sobie poradzimy w demie, czy wygramy, czy przegramy, zobaczymy jeden z tych dwóch filmów. Tak, ja dla tych, którzy byli uważnymi obserwatorami tych, to powiem, że włożyliśmy trochę wysiłku w wyborze, co ma być przy zwycięstwie w tym filmiku i przy przegranej. Przy przegranej płonie naprawdę Żoliborz, niedaleko mostu Grota Roweckiego, w szczególności Plac Wilsona i ulica Mickiewicza. To może tyle, zawieszę, żeby był suspens, co jest na ulicy Mickiewicza. Okej, drodzy Państwo, będziemy powoli przechodzili do sesji Q&A, gdzie możecie nam zadać wszelkie pytania dotyczące nadchodzącego dema. Ja tylko jedno przypomnę, że naszym celem na poniedziałek, wtorek jest uzyskanie piku graczy, który będzie można zobaczyć na SteamDB, 1000 osób, czyli chcemy, żeby przynajmniej 1000 osób na raz grało. Demo startuje w poniedziałek o 19 czasu polskiego. Wszystkich proszę chętnie i zachęcamy do tego, aby każda osoba odpaliła komputer, zaczęła grać w te demo. Naszym celem jest nie tylko zrobienie fajnej gry, ale też jakby uczynienie z Polski takiego hubu, gdzie tworzy się gry strategiczne, gdyż my jako Polacy mamy sporo doświadczeń i sukcesów w robieniu gier typu robieniu RPG-ów, survivali, ale jeszcze nie gier strategicznych i chyba pora, aby to zmienić, aby przenieść tą polską myśl geopolityczną i pokazać ją w grze Grand Strategy. Dlatego, drodzy Państwo, grajmy wszyscy w to w poniedziałek. Na pewno nam to dużo pomoże, nawet z tym, czym ta gra będzie, ale też pomoże nam to z dalszym finansowaniem spółki. I co? I teraz tak, na pewno pytania do nas. Przejdźmy do sesji pytań i odpowiedzi. Rozumiem, że to już jest ktoś z mikrofonem. Jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie, prosimy się zgłaszać. Pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy jeżeli studenci SGH mogą się uczyć ekonomii, to czy wróg też się nie może nauczyć, jak nas pokonać? To znaczy, rozumiem, bo takie pytanie parę razy padało, na przykład, czy jak pokazujemy te lokacje typu Braniewo, Przesmyk Suwalski, czy to nie jest taki trochę blueprint dla na przykład, nie wiem, wojsk rosyjskich, jak się zachowywać w przypadku inwazji na Polskę. No ja tylko powiem, że my to wszystko robimy na podstawie otwartych źródeł. Czyli jeżeli my jako studio growe jesteśmy w stanie Raczki, Braniewo czy jakąkolwiek inną lokację odzorować 1 do 1, no zakładam, że obca armia jest w stanie zrobić to samo. Oczywiście. Witam, miałem takie pytanie a propos prowadzenia działań operacyjnych. Tutaj było podkreślone wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna.
Moje pytanie dotyczy zarówno Grand Strategy, jak i RTS-a. Czy będzie możliwość wykorzystania z czasem takich rzeczy jak Wojska Obrony Terytorialnej i Siły Specjalne na obu poziomach gry? Jak i tak jak na przykład pan doktor mówi czasami o PMC, lisowszczykach współczesnych i tak dalej. Dziękuję. Dobrze, może ja zacznę, Jarek dopowie. Pilnuję osobiście w docelowej wersji gry, żeby byli lisowczycy i PMC polscy. Obiecuję państwu. Tak jak w rzeczywistości apeluję o to, to w grze na pewno będzie, zwłaszcza, że akurat na grę mam większy wpływ niż na rzeczywistość, zapewne. Co do Wojsk Obrony Terytorialnej, to Jarek zaraz powie, jak zostało to rozwiązane w grze. Moim zdaniem bardzo ciekawie. I z jakimi zresztą spotkaliśmy się trudnościami. Musieliśmy podjąć decyzję, tak? Jak to zaprezentować, żeby utrzymać grywalność. To może Jarku powiedz. Jasne, więc Wojska Obrony Terytorialnej występują już teraz w demie. Początkowo były to jak poszczególne brygady, samodzielne jednostki, którymi mogliśmy poruszać. Problem był tego typu, że tych polskich wojsk na mapie było za dużo, mieliśmy za dużo micromanagementu. No i efekt jest taki, że teraz te Wojska Obrony Terytorialnej są przypisane do poszczególnych miast. Mamy taką mechanikę jak siege, czyli jeżeli wróg wejdzie w nasze miasto, to on nie łapie go automatycznie, musi skruszyć opór, który tam jest. No i na przykład to, że te Wojska Obrony Terytorialnej w danym mieście stacjonowały, to będzie miało wpływ na to, jak ten opór szybko jest kruszony, więc to trwa już, tak, to trwa. Tutaj nawet widzimy ten czerwony pasek, to właśnie jest kruszenie tego oporu, więc to już jest w grze. Natomiast jeżeli chodzi o Private Military Contractors czy Lisowczyków, Jacka też jeden z ulubionych tematów, pojawi się nie w tym demie, ale w pełnej wersji na pewno, jak również siły specjalne też się na pewno pojawią. Chociaż już typu sabotaż, niszczenie linii kolejowych wroga, sabotaż w obwodzie królewieckim, tam już są w wojnie hybrydowej teraz te elementy, tak? Tak, pewne tego typu elementy są. Nord Stream, no przecież widzieliśmy, jak oficer Formozy meldował, że nikt nas nie złapał na tym, że wysadziliśmy Nord Stream, tak? Słyszeliście państwo, no, to z gry jest, tak? Świetnie, dziękujemy za pytanie. Prosimy o kolejne. Bartosz Gładzik, ja chciałem się spytać o kwestię, która była już poruszona, mianowicie było powiedziane, że wszelkie lokacje są przede wszystkim pobierane z otwartych źródeł, ale podejrzewam, że na pewnym etapie trafiliście na to, że chcieliście odwzorować coś, co już na przykład nie było dostępne w wolnym dostępie, ze względu na to, że to jest na przykład infrastruktura krytyczna, jakieś ośrodki, w których właśnie stacjonują jakieś wojska. I pytanie, jak ten problem został rozwiązany? Kiedy chcemy na przykład odwzorować Warszawę bardzo dokładnie, albo na przykład Raczki, to czy takie miejsca, które są newralgiczne, właśnie będą wyłączone z gry w pełni, czy jakoś zostało to alternatywny sposób rozwiązane? To znaczy, to jest tak, że bo teraz robiliśmy mapy, które są w Polsce, zrobiliśmy też jedną mapę, proszę bez tej muzyki, zrobiliśmy też jedną mapę poza Polską i to jest Guam. Na tym etapie na ten problem nie natrafiliśmy. Na przykład w Braniewie występują koszary, które po prostu jakby wyglądają tak jak w Google Maps. Może to, czego nie robimy, to nie pokazujemy, co wewnątrz tych koszar jest, jak, nie wiem, by zrobić taki przekrój tych budynków, co tam się znajduje, ale tak długo, jeżeli możemy coś znaleźć na przykład w Google Maps, to znajdzie się u nas w grze. Paradoksalnie jest tak, że właśnie w tych krajach ościennych, na przykład na Białorusi, gdzie Google Maps w większości nie działa albo jest takie bardzo przestarzałe, to tam, w takich krajach jak Białoruś, będzie pewnie mniej źródeł, aby coś odwzorować, a na pewno będziemy chcieli odwzorować na przykład bitwę o Grodno. Tak, mosty na Niemnie w Grodnie. Prosimy o kolejne pytanie. Panowie mówili, że ten aspekt ekonomiczny jest bardzo ważny i że tutaj studenci SGH mogą mieć dużą frajdę, ale co z innymi studentami, z innych wydziałów, jak nauk politycznych albo nauk społecznych? No to jeżeli o to chodzi. Czy będzie uwzględniony ten aspekt właśnie społeczny, na przykład kwestia powszechnego poboru, reakcji społecznej na to, sporu politycznego, bo są to czynniki, które są kluczowe chyba w tak zwanej odporności państwa.
Okej, to ja bym odpowiedział tak, że całościowe zarządzanie państwem jeszcze nie pojawia się w temie. Na pewno te takie polityki wewnętrzne czy policies to się pojawi za jakiś czas. Na tym etapie mamy zręby takich mechanik, na przykład mamy taką mechanikę jak stabilność, która no to jest forma happinessu i na przykład to, jak próbujemy wprowadzić coraz większe opodatkowanie albo próbujemy obniżyć wydatki na transfery społeczne, no to ta stabilność nam wtedy spada i to ma jakiś negatywny efekt w innych aspektach gry. Więc na pewno to się pojawi, ale teraz w demie te kwestie całościowego zarządzania państwem, one są tylko tak w zrębach ujęte. Ja dodam, że jeżeli będziemy mieli całą grę, gdzie Polską będzie można grać od wojny sierpniowej 2008 roku do 2025, to gracz będzie miał całe spektrum zagadnień społeczno-politycznych do rozstrzygnięcia, w zależności też jakie będzie podejmował decyzje wojskowe, technologiczne, gospodarcze, bo one będą wpływały też na coś takiego, co się nazywa orientacją. Będzie orientacja, prawda, stronnictwo bardziej amerykańskie, bardziej europejskie, też będzie prorosyjskie, tylko być może zacznie się z bardzo małego i w zależności, czy się na przykład elektrownię atomową zamówi w Rosji, czy w Stanach Zjednoczonych, będzie rosło w siłę albo słabło. I to będzie wpływało na możliwość reform wojskowych, w tym decyzję o przywróceniu poboru, armii nowego wzoru, czy innego rodzaju rozwiązań. W tym również wejście w program nuklearny na przykład, czy innego rodzaju nuklearny wojskowy. Będą takie ścieżki rozwoju, tak? I przy założeniu, że gracz Polską podejmuje bardzo dobre decyzje, mam nadzieję, że Polska będzie dalej niż jest w rzeczywistości w roku 2025, jeżeli o to pan de facto pytał. Więc myślę, że to będzie ogromne pole do gry dla właśnie nie tylko studentów nauk społecznych, ale dla działaczy społecznych i dla polityków nawet. Dziękuję bardzo. Prosimy o kolejne pytanie. Dzięki. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak patrzę na to, jak wielka to jest kobyła. Jeżeli rzeczywiście to działa, to zbalansowanie tego było naprawdę bardzo ciężkim zadaniem, dlatego tu szapoba dla zespołu deweloperskiego takie mocne. Natomiast pytanie takie bardziej, może żeby pomóc też, czy to będzie osobna karta Steama, jeżeli chodzi o demo? Bo jeżeli będzie na osobnej karcie Steama, to ja może nie tylko, żeby pograć w to demo, ale dać też pozytywną ocenę, bo powyżej 500 ocen jak wejdzie, to wtedy jest overwhelming positive, a Steam lubi takie oceny, także bardzo bym polecał. Zostawić też pozytywną ocenę, jeżeli będziecie grać w demo, o ile jest na innej karcie. Okej, więc jeszcze raz powtórzę, w poniedziałek 19 start festiwalu dem na Steamie, wtedy startuje nasze demo, można pobrać. Nie będzie dało się, nie robimy tej oddzielnej karty, nie będzie dało się jeszcze na tym etapie zostawić oceny. Tak zadecydowaliśmy z różnych przyczyn. W tym momencie chcemy skupić się na tym, aby jak najwięcej osób w te demo zagrało. Jest te demo również takim trochę dla nas oknem na świat, czy ten cały festiwal dem, bo w tym momencie, kiedy zbieraliśmy te wishlisty, tak jak mówiłem, 40 000 wishlist przeskoczyliśmy dzisiaj, średnio 1/3 wishlist pochodzi z Polski, 2/3 z zagranicy, czyli Polska jest takim kołem zamachowym. Zakładam, że ta proporcja dalej na niekorzyść Polski będzie się zmieniała, czyli ta gra coraz będzie bardziej znana na zachodzie, poza granicami Polski, ale faktycznie to, że dużo osób w poniedziałek i wtorek zagra, sprawi, że w ramach tego festiwalu algorytmy Steama od środy wyrzucą nas już w miarę tam wysoko w tych wszystkich rankingach dem, dlatego znowu jest tak ważne, abyśmy w poniedziałek o 19:00 wszyscy w to razem grali. Tak, dziękuję, bo to tak, no to ogrywanie jest bardzo ważne. Druga rzecz, no też się nie dziwię, bo mogło demo też, skoro jest demem, to mogło być trochę rosyjskich trolli, które mogłyby negatywnie oceniać, w sensie to też, jeżeli chodzi o stricte oceny. I jeszcze jest pytanie, plan jest cały czas, żeby gra była wydawana przez was już całkowicie, nie poszukujecie supportu wydawniczego? No na razie tak, nie ukrywamy, że nawet po tym odpaleniu karty na Steamie zgłaszają się do nas pierwsi wydawcy. Tak pół żartem, pół serio powiem, że wydawca Broken Arrow się do nas zgłosił, czyli właśnie tamtej gry RTS-a, gdzie jest konflikt NATO-Rosja i jest zainteresowany współpracą z nami. My na tym etapie bardziej skłaniamy się ku temu scenariuszowi, aby grę wydawać samodzielnie.
finansować dalej samodzielnie tą spółkę, natomiast wszystko zależy od tego, jakie oferty dostaniemy i co pod taką ofertą by się kryło. Jeżeli by faktycznie podmiot, z którym moglibyśmy podjąć współpracę, byłby w stanie przekonać nas, że dzięki takiej współpracy zrobi się z tego gra znana na cały świat, bardzo ambitna gra, no to wtedy moglibyśmy nad taką propozycją się pochylić. Dziękuję za pytanie. Prosimy o kolejne pytanie. Jaka będzie cena gry? Pełnej wersji? Pełnej wersji pewnie będzie $60, bo wydaje mi się, że jeżeli dajemy grę tak dużą jak gra Paradoksu, która ma jeszcze ten komponent RTS-u, to pełna cena $60 jest jak najbardziej uargumentowana. Dziękuję. Proszę o kolejne pytanie. Wieczór. Robert Siwek z tej strony. Takie pytanie mam, bo powiedzieliście Państwo, że planujecie, żeby można było zagrać każdym krajem. Wydaje mi się, że to super trudne będzie ambitnie przygotować taki background dla każdego kraju. Każdy kraj ma swoją specyfikę taką i tam społeczną, finansową, jakiś tam kontekst geopolityczny. Faktycznie, realistycznie zakładając, że kiedyś gra będzie pełna, to jak to będzie? Jakie to będą kraje? Okej, więc jakby mógłbym się znowu odwołać do doświadczeń gier paradoksowych, czyli na przykład Hearts of Iron, który wyszło, to jest gra o II wojnie światowej, która wyszła w 2016 roku, we wrześniu, o ile dobrze pamiętam, i na początku dało się grać każdym krajem, ale 6 krajów miało unikatowy content. I potem wraz z czasem, z rozwojem tej gry dodawano unikatowy content do kolejnych krajów i dokładnie tak samo my mamy zamiar to zrobić, czyli na dzień, kiedy wyjdzie pełna wersja, będzie dało się grać każdym krajem, ale 6 krajów będzie miało unikatowy content. To będą 3 główne mocarstwa, czyli Stany, Chiny, Rosja, do tego Polska, Ukraina i Turcja. Ale wydanie pierwszej gry, wydanie pełnej wersji to nie jest koniec pracy nad grą. My zakładamy wieloletni support tej gry i rozwijanie tej gry po premierze. No i w ramach tego rozwoju na pewno inne kraje będą uzyskiwały ten unikatowy content. Dziękuję bardzo. Prosimy o kolejne pytanie. Przede wszystkim chciałbym dodać do przedmówcy, że z tego co pamiętam konta na Steam są darmowe i też można pobrać i ocenić z wielu kont, także zachęcam. A ja powiem szczerze, nie zachęcam, bo nie wiem jak to ma się do regulaminu Steama, a chcemy też jakby dla siebie takie prawdziwe rynkowe wyniki uzyskać, żebyśmy wiedzieli ile osób naprawdę gra, a nie tam, że każdy 5 komputerów sobie odpali. Oczywiście, ale jeżeli jest konto z historią, to czemu nie? Na innym komputerze najlepiej. Chciałbym zapytać, czy brali panowie pod uwagę państwo w grze wpływ ogólnie rozumianego korporacjonizmu i szeroko rozumianej inwigilacji społecznej i credit social system, który gdzieś tam sobie raczkuje w przyszłości? Jeszcze nie braliśmy tego pod uwagę, ale jest całkiem możliwe, że jak będziemy tworzyli unikatowy content dla Chin, to będzie jedna z mechanik, która tam się pojawi. Pamiętajcie, że gra się nasza kończy w 2025 roku, więc no nie da się wszystkiego też zmieścić, bo w tym czasie, prawda, no nie... Wiadomo, no od 2008 roku, gdy się podejmuje pewne decyzje, to Polska mogła być dużo dalej, ale jednak 2025, co nie oznacza, że nie będą DLC-ki, mody i generalnie następne części gry, jeżeli ona okaże się być sukcesem komercyjnym. I też chciałbym właśnie tak wysokopoziomowo powiedzieć, jakie są nasze cele związane z tą grą, z tą spółką, więc rzecz jasna, jak wydamy tą grę, chcemy ją utrzymywać przez wiele lat po premierze. Mamy już nawet pomysły na drugą, trzecią część tej gry, ale też co ważne, to my naprawdę chcemy się stać takim hubem tutaj w Polsce, produkującym gry strategiczne, gdyż wierzymy, że wtedy pojawią się inne polskie spółki, które też się tym zajmą. Jeżeli kraj wielkości Szwecji, który jest mniejszy ludnościowo od nas, jest w stanie stać się takim światowym liderem w produkcji gier Grand Strategy, to znaczy, że Polska tym bardziej ma taki potencjał i to są też nasze ambicje. Dziękuję. Prosimy o kolejne pytanie. Ja mam jedno pytanie, bo tutaj ogólnie jest gra przedstawiana, która z materiałów, które zostały tutaj pokazane,
łapie bardzo dużo kwestii takich ogólnych, mikro, makroekonomicznych. Dodatkowo jest tu jeszcze aspekt RTS-a. Ja chciałem się spytać, czy to nie jest odrobinę za dużo, w sensie, czy nie ma tutaj ryzyka tego, że po prostu za dużo treści będzie nałożonych na gracza, co przełoży się na negatywne odczucia związane z tą grą? Może ja odpowiem, Jarku, zaraz Jarek doda. Ja nie jestem gamerem, tak? A od miesiąca testuję tę grę i bardzo dobrze mi się gra. I nie czułem się przeciążony. A nie ukrywam, że jak grałem rok temu i pół roku temu w konkurencję tą o XX wieku, to zobaczyłem tą ścianę tekstu i w ogóle zacząłem ziewać i nie chciało mi się nic wgłębiać, tak? Ale byłem zmuszany przez zespół, no bo musieliśmy porównywać. Nie ukrywam, że nasza gra jest lekka stosunkowo, tak? Jak się gra w demo. Rozumiem, że pytanie było do demo, no bo trudno na razie mówić o całej grze, więc zachęcam jednak, żebyście spróbowali zagrać, bo ta kwestia rozstrzygnięta zostanie za 2-3 dni już, o którą pan pyta. Ja już mam ją rozstrzygniętą, jeżeli chodzi o mnie osobiście. No ja bym tylko powiedział, że problem tych gier polega, czyli gier Grand Strategy, na tym, że one muszą być odpowiednio głębokie. No to nie jest jakaś tam prosta strzelanka, a jeżeli są odpowiednio głębokie, no to wynika z tego, że mają mnogość mechanik systemów i te mechaniki systemy muszą się przenikać, więc ja bym bardziej dopatrywał się ryzyk w tym, że te na przykład systemy będą zbyt słabo z sobą połączone, albo zbyt słabo będziemy te połączenia tłumaczyli, ale wydaje mi się, że póki co udaje nam się łapać to, co dobra gra Grand Strategy powinna mieć w sobie. Dziękuję za pytanie. Czy mamy kolejne pytania? Tak, ja mam 2 szybkie pytania. Jeżeli chodzi o RTS, to moje pytanie jest takie, że podczas zajmowania sektorów, czy będą specjalne sektory, na przykład wieża komunikacyjna, która da nam więcej tego Intelu, który pokazywaliście, ale żeby z niego na przykład korzystać, mieć tam ten bonusik tam, co powiedzmy tam, nie wiem, co kilka sekund, trzeba będzie na przykład jakąś elektrownię zająć lub coś w tym stylu. A drugie pytanie to jest do warstwy strategicznej. Czy jest możliwość tak dużej presji politycznej czy ekonomicznej na przykład ze Stanów Zjednoczonych w sytuacji, kiedy byśmy chcieli zająć układ kaliningradzki przy jakimś tam układzie, jaki wybierzemy i że tego się na przykład nie będzie dało zrobić, bo jakby gra nas nie puści, tak, bo nie, albo nas puści, ale będą reperkusje ekonomiczne, albo jakiś tam ban na różnego typu bronie i tak dalej. W tej chwili w demie, jeżeli chodzi o drugie pytanie, w tej chwili w demie jest tak, że jeżeli my zbyt samodzielnie postępujemy sobie względem Rosji i Białorusi, eskalując, podejmujemy akcje, które się Amerykanom by nie podobały, jeżeli chodzi o eskalację, to po prostu nie przychodzą nam z pomocą i naprawdę to waży, okej? To naprawdę waży, bo po prostu naszych sił jest mało, stosunkowo mało. I ja sam się łapałem, jak wiecie, gorący orędownik, no powiedziałbym, wątpiącego stosunku, że Amerykanie przyjdą z pomocą. Nie ukrywam, że jak grałem w tą grę, to po prostu naprawdę dwoiłem się i troiłem, żeby przyszli jak najbardziej wszyscy z tego zachodu, bo przegrywałem w pierwszych 2 tygodniach wszystkie wojny. To tak a propos, tak? Tu jest naprawdę bardzo złożona wojna hybrydowa po to, że naprawdę staramy się, żeby przyszli. To już tak pół żartem, pół serio. Raz rozegrałem taką kampanię celowo, bo strasznie trudno zmusić Niemców, żeby się ruszyli. To znaczy, no, rozegrałem z 50 tych kampanii i nigdy się nie ruszyli, bo tam trzeba osiągnąć pewną punktację, wejść na zielony kolor, po prostu w zależności od swoich akcji. Ci Niemcy ciągle niezadowoleni z tego, co Polska robi. I już naprawdę położyłem się plackiem, żeby było to 10 punktów, bo tam trzeba mieć taką punktację. No i się ruszyli, ale ja po prostu wszystko, musiałem położyć się plackiem, krzyżem leżeć i tak dalej. I też to niewiele wniosło. Więc to jest taka odpowiedź, że bardzo dobrze designerzy nasi tutaj obecni, bardzo mi się to podoba, bo jest naprawdę taka manipulacja z tymi sojusznikami, taka moim zdaniem jak byłaby w życiu prawdziwym.
no to drodzy Państwo, musicie zagrać w poniedziałek. Być może wasza siła perswazji w stosunku do naszych sojuszników będzie dużo bardziej skuteczna niż siła perswazji Jacka. A jeszcze odpowiadając na pierwsze pytanie o te sektory, bo już teraz te sektory są różne, czyli na przykład mamy sektory otwarte, zamknięte. Zamknięte to są sektory miejskie, gdzie na przykład jest jakiś budynek w środku i żeby złapać taki sektor zamknięty, to musimy użyć piechoty. A na przykład sektor otwarty możemy za pomocą piechoty, czołgu, wozu bojowego, czegokolwiek łapać. Więc już w ten sposób pokazujemy, że piechota służy do walki w mieście, że ma naprawdę swoje zastosowanie, a tutaj jak widzimy tą elektrownię na Żeraniu, no to też pojawiają się takie duże struktury w grze i one, to nie jest jeden wielki budynek, do którego wchodzi jeden oddział piechoty, tylko on jest podzielony na części i da się właśnie walczyć o poszczególne części. Jest w ogóle możliwość w grze, że część tej elektrowni będzie zajęta przez polskie oddziały, a część przez rosyjskie i właśnie będziemy o to walczyli i ta elektrownia będzie kontestowana. Już teraz w grze pojawiają się tak zwane side objectivy i tutaj właśnie na tej mapie, gdzie widzimy ten Żerań, na samym początku będzie side objective, że będzie trzeba polskie siły specjalne eskortować do pewnego punktu w naszym sektorze, gdyż te siły specjalne mają przy sobie Intel, które zdobyły na Rosjanach. A co do innych typów sektorów, no na tym etapie w demie się jeszcze nie pojawią. Będziemy na pewno dyskutowali, czy takie rzeczy jak te wieże, czy to co zostało poruszone, czy być może w pełnej wersji powinno się pojawić. Dziękuję bardzo. Prosimy o kolejne pytanie. Dobry wieczór, Stanisław Żewuski. Mam takie pytanie, czy na poziomie Grand Strategy, jeżeli grałbym Turcją i dokonam zakupu, tak jak Turcja dokonała systemu przeciwlotniczego z Rosji, to zostaną odcięte od systemów uzbrojenia natowskich? Czy to będzie w pełnej grze uwzględnione? I drugie szybkie pytanie odnośnie gameplaya, który widzimy na ekranie. Czy on jest taki szybki, w przyspieszonym tempie, czy to będzie trochę wolniej w grze wyglądało? Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to tam nawet mamy możliwość ustawiania pacingu. Czyli to jak szybko game, tutaj na przykład już jest trochę większa prędkość, nie ta pierwsza, więc to gracz sam będzie decydował, bo też jeżeli ktoś gra w tą grę warstwę Grand Strategy, po to jest ten Passive Commander, żeby móc toczyć bitwę trochę szybciej niż takiego pełnego RTS-a i też będzie dało się ją przyspieszyć, więc jakby ktoś nie będzie tam zmuszany do tego, żeby bardzo dużo czasu w tym RTS-ie być. A jeżeli chodzi o takie szczegóły dotyczące tej Turcji, no to jeszcze Turcji nie projektowaliśmy, teraz zrobiliśmy de facto Polskę. Natomiast tak jak Jacek mówił na tej wojnie hybrydowej, że zasada jak projektujemy tę grę jest taka, że każda akcja ma jakieś tam swoje konsekwencje, tak? Jeżeli wysadzimy Nord Stream i zostaniemy na tym przełapani, no to pewnie pomocy wojskowej z Niemiec nie dostaniemy. Ja dodam jeszcze dwa takie smaczki, które mogą wam się spodobać. Jak już Amerykanie są, to wyobraźcie sobie, że polskie studio gamingowe, czyli my, zrobiliśmy, że dowodzimy Amerykanami na tej wojnie. Więc używamy ich jak swoich. I to jest bardzo przyjemne. Zobaczymy, jakie będą recenzje w Stanach w tym zakresie. Dziękujemy. Przy czym warto dodać, że już kilku zachodnich youtuberów ograło grę, bo oni już builda otrzymali tuż przed weekendem. No i póki co ich recenzje są pozytywne. Tak, i dodam jeszcze a propos tego pytania o szybkość. Ja rzeczywiście tu widzę, że szybciej. Ja gram normalnie ten RTS, więc normalne tempo jest w moim przypadku, więc też pan będzie mógł zagrać normalnie to. Dziękujemy. Prosimy o kolejne pytanie. Dzień dobry. Ja mam pytanie a propos RTS-u. Czy są w planach wykorzystanie wozów pływających, na przykład BWP Borsuk w tej warstwie oraz czy planujecie w jakiejś formie zastosować umocnienia polowe? I czy będzie można w jakiejś mierze stworzyć wojnę pozycyjną, czy będzie to, tak jak tutaj widzę, bardziej wojna manewrowa, tak muszona? Oraz jeszcze inne pytanie, jak długo będzie można rozgrywać demo? Demo będzie dostępne przez okres festiwalu, czyli startuje w poniedziałek o 19 czasu polskiego, jest do niedzieli do końca dnia.
ale zachęcamy w poniedziałek o 19:00, żeby zacząć wtedy już grać. No, jakby gra się naprawdę wiele godzin, co potwierdził Jacek, dlatego warto zacząć grać już w poniedziałek wieczorem. Co do tamtych pytań. Borsuki już są. Borsuki są i ja bardzo lubię borsuki w RTS-ie w naszej grze. Nie ukrywam, że bardzo i ładnie wyglądają też, trzeba przyznać. A jeżeli chodzi o to, jak byśmy chcieli popchać tego RTS-a, to tak jak Jacek wcześniej wspomniał, jesteśmy w tym roku 22 i pokazujemy tamte pole walki, gdzie drony już trochę występują, bo mamy jakieś tam drony zwiadowcze, mamy już nawet w demie jednostki dronowe, ale z całą pewnością to nie jest dronowe pole walki. To nie jest to, co w 25 roku widzimy na Ukrainie. Wyobraźcie sobie państwo, że to jest to, gdy Rosjanie skutecznie dokonali zdobycia Kijowa zgodnie z planem. Więc ich wojna manewrowa i ich batalionowe grupy faktycznie okazały się skuteczne. I mamy takie pole walki. Natomiast w docelowej grze będziemy mieli to wszystko, o co pan zapytał, bo chcemy oddać tą właśnie transformację, rewolucję w sprawach wojskowych i kto się załapie na to, zamiast kupować mnóstwo czołgów, będzie miał pewnie pod koniec tej gry przewagę. Będziemy chcieli oddać. Nie ukrywam, i w sumie to mówiłem tylko chyba raz Jarkowi, chciałbym, bo każda gra strategiczna moim zdaniem, jeżeli miała mieć walor edukacyjny, musi zawierać sobie taki metatrend. Dlatego, że historia świata składa się z metatrendów. Długie, prawda, Rydwan zmienił stosunki na Bliskim Wschodzie, Rydwan bojowy zmienił stosunki na Bliskim Wschodzie, opanowanie jazdy konnej przez ludy stepów zmieniło stosunki między Imperium Rzymskim a barbarzyńcami, potem z kolei również w średniowieczu i proch i inne rzeczy zmieniały te parametry, tak, między potęgami. I teraz też obserwujemy metatrend, chcę o nim powiedzieć i nasza gra będzie rozciągnięta też na nim. Raz tylko z Jarkiem rozmawialiśmy. Otóż w sumie nawet chcę, żeby zespół designowy to usłyszał. Otóż w 2008 roku jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, że Amerykanie łatwo mogą dokonywać, wydawałoby się, projekt. Metatrend jest taki, że dokonuje się demokratyzacja i proliferacja i potanienie środków precyzyjnego rażenia dzięki dostępności software'u, tak? Co widać teraz na Ukrainie. To powoduje, że wielkie mocarstwa tracą swoje wpisane automatycznie w swoje rozmiary przewagi i demograficzne, i produkcyjno-przemysłowe. Dlatego Rosjanie nie zajęli Kijowa, nie udało się, prawda? Tam masy zostały zatrzymane, koncentracja masy została zatrzymana. Dzięki właśnie tym początkom tego, o czym powiedziałem, tego metatrendu, ale to samo niestety dotyczy właśnie problemu z artykułem 5 i wiary w Afstany, projekcji sił amerykańskich, które mają problemy z pokonaniem Huti, tak? Mają problemy z projekcją sił na duże odległości w obliczu tej ściany proliferacji, demokratyzacji, poszerzenia broni precyzyjnych. I to jest trend, który będzie wyznaczał też w realnym życiu i w naszej grze też chciałbym, żeby był, nowe uwarunkowania polityczne i społeczne, bo mniejsze kraje i średnie kraje mają zdolność do postawienia się mocarstwom. Czyli inaczej niż taki zeitgeist gier paradoksu i w ogóle gier, i w ogóle nie tylko życia, tak jakby się wydawało. Tak, gdzie były setki dywizji, milionowe armie. Tak. De facto I trzeba zrozumieć ten zeitgeist i ten metatrend i ta nasza gra, jeżeli będzie środkiem miała ten wymiar edukacyjny, chciałbym, żeby to oddała, bo dokładnie lata 2008-2025 jest wykrystalizowanie się tego trendu. I kto pójdzie w ten trend, będzie zwycięzcą w życiu, co życzę naszej ojczyźnie, na razie to się nie dzieje, i w grze, tak? No. Jacku, ale zanim przejdziemy do kolejnego pytania, to my zapomnieliśmy powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, która jest podstawowa, bo my zmieniliśmy nazwę gry. Tak. Tak, bo spółka dalej nazywa się Play of Battle i rok temu, 2 lata temu, jak Państwu pokazywaliśmy projekt, no to POB, to jest projekt POB, natomiast tuż przed tym, jak karta na Steamie wystartowała, doszliśmy do wniosku, że jednak ta nazwa jest zbyt mobilkowa, no i poszliśmy w wojnę systemową, czyli Systemic War. Był taki moment na początku tego roku, jak ja czytałem Twoją ostatnią książkę, moim zdaniem najlepszą książkę, jaką napisałeś, i napisałem do Ciebie na Messengerze, że Jacku, ta gra powinna nazywać się Wojna Systemowa. Dlaczego nazywamy tą grę wojną systemową? No właśnie dlatego, że poza tym, że jest to w sumie nazwa oddająca istotę tego, co się dzieje w świecie, to będzie dotyczyła okresu 2008-2025, gdzie gracz
będzie musiał przejść przez transformację systemu międzynarodowego, reprezentując dane państwo, potencjalnie każde na planecie Ziemia, i przejść przez wojnę systemową, więc jest to par excellence dokładnie to, czego będzie doświadczał. Wojny systemowej, czyli napięć transformujących, zasady, na jakich współpracują między sobą państwa. Więc trudno o bardziej dokładną nazwę niż to, czego się będzie doświadczać. Prosimy o kolejne pytanie. Major Laszczyk-Zalewski, szef rozpoznania 1. AB Panc. Mam pytanie do RTS-a. Jakie potencjały państwo planują uwzględnić? Czy to będzie starcie kompanii na batalion, batalion na batalion? Czy będzie wprowadzony możliwość prowadzenia drugiego rzutu, odwodu? Drugie pytanie dotyczy poziomu szczegółowości. Jak głęboko chcą państwo zejść, jeżeli chodzi o odzorowanie pola walki, warunki dzień, noc, wspomniane wcześniej prace inżynieryjne, rozbudowa, pola minowe, możliwość wykrywania, rażenia, pododdziały rozpoznania realizujące zadania na korzyść wojsk własnych. I trzecie pytanie odnośnie manewru i dywizji. Jaki mają państwo pomysł na mechanikę, jeżeli chodzi o przemieszczanie się i wykorzystanie dywizji, potencjału mobilnego z uwzględnieniem konieczności wykonywania przepraw, strat marszowych oraz oddziaływania przeciwnika? Tak. Te pytania pana sprowadzają się zarówno do warstw RTS-u, jak i do warstwy tej strategicznej. Dlatego, że zapomnieliśmy przy poprzednim pytaniu powiedzieć, że jest możliwość, powiedziałbym, umacniania terenu, fortyfikacji, przeszkód i tak dalej wokół miast i generalnie tych punktów jest mnóstwo, to znaczy tyle właściwie, ile tych miast. Tak. Kwestia marszu, strat marszowych, tego, co się wiąże w ogóle z logistyką szeroko pojętą, jest na mapie strategicznej i znajduje odzwierciedlenie później w potencjale jednostek, które dokonują starcia, tak, w danym punkcie. I to widać na tej mapie, dlatego że bitwy dokonują się nie tylko RTS-owe, ale też dokonują się na tej mapie strategicznej. Właściwie jak równietogram. I tam dokonują się te wszystkie starcia tych potencjałów. Jeżeli chodzi o warunki terenowe, to w RTS-ie są oddane dokładnie tak wraz z elewacjami. Nie ma nocy, tak? Przyjęliśmy, no bo trudno jest robić Jarek na pewno to wytłumaczy, jest to rzeczywiście dzień, tak? Nie ma śniegu i nie ma deszczu, prawda? Przynajmniej w tym demie. No ilość tam uproszczeń jest jakby powziętych. Ileś uproszczeń jest. Są to starcia, w RTS jest na poziomie każdego pododdziału. Drużyna piechoty, czołg jeden, drugi, trzeci, prawda, i tak dalej. To jest starcie w skali taktycznej, która z taktycznej, może lekko operacyjnej, raczej taktycznej, ze skutkami jakimiś operacyjnymi. Jeżeli chodzi o starcia na wyższym poziomie, no to są poziom brygadowy, tak, z jakimiś wydzielonymi batalionami. Sojusznicy jak przychodzą, to często batalionami przychodzą do nas, nie? Więc tak to jest i tak jest to zasymulowane. Natomiast można je koncentrować. Można te jednostki koncentrować. Ja to często robię, żeby mieć oczywiście większy potencjał w starciu. To takie są moje odpowiedzi. Nie wiem, czy... Ja bym tylko dodał... A jest rozpoznanie na przykład w RTS-ie, jest bardzo istotne. Właśnie to chciałem powiedzieć, że występuje to rozpoznanie, jest bardzo istotne i elektromagnetyczna też wojna. Tak, tak, ale też mamy nawet dwie waluty w tym RTS-ie i jedna z tych walut nazywa się Intel i ona między innymi jest dzięki temu rozpoznaniu, czy nawet dzięki eliminowaniu wrogich jednostek rozpoznania, ta waluta jest przez nas nabywana i ona na przykład służy do wystawiania bardziej skomplikowanych, bardziej zaawansowanych jednostek. Jeżeli tak, pan jest tutaj, przedstawił się z rozpoznania pierwszej brygady, no to akurat dwie tej mapy, Pilica, to jest bardzo dobra do starć z czołgami i z mechu. I jest oczywiście bitwa na Raczki, tak, nad Rozpudą. To jest ogromna mapa. Ogromna mapa, idealnie nadająca się do takiego. Jest rolling terrain, jest tam rolujący się lekko teren. To jest idealne dla walki czołgowej, tak, gdzie jest ruch, manewr i tak dalej. Prosimy o kolejne pytanie. Dzień dobry, Szymon Grabarczyk. Ja chciałbym zapytać, co się dzieje z podbitymi narodami. Ponieważ setki lat historii pokazało, że szczególnie w historii Polski, że narody nie lubią zwykle jak się je napada. Czy będzie jakaś mechanika oporu, rezystancji, jak to będzie wpływało na stabilność, na jakość armii
tym podobne. No to ja na przykład powiem, co pojawi się w demie, bo w demie gracz będzie mógł się bronić tą polską, przygotować się na tą ruską nawałnicę, ale będzie mógł też bardziej ofensywne podjąć działania i to będzie atak na Białoruś i konsekwencją tego ataku będzie demokratyzacja tamtego kraju. Więc jakby też patrzmy na to pod uwagę, pod jakim reżimem dany naród się znajduje, tak? Bo... Znaczy, przy czym, żeby uruchomić akcję demokratyzacji, to nie jest tak automatycznie. Trzeba dobrze rozegrać wojnę hybrydową, bo wcale nie jest to oczywiste, że się to uda w ogóle uruchomić. Ten moduł, tak? To trzeba się wysilić, na przykład najpierw na czas zaprosić działaczy opozycji białoruskiej. Dobrze, jakby w docelowej grze się pojawiło też szkolenie w ogóle, tam jest opozycjonistów. No generalnie, a jednocześnie trzeba pilnować, żeby za szybko wojna nie wybuchła z Rosją i się zdążyć przygotować. Bo jak za szybko eskalujemy, to punkty eskalacji rosną do 100 i wybucha wojna kinetyczna, na którą możemy być nieprzygotowani, nie mieć rozmieszczonych jednostek, a już zwłaszcza na kierunku białoruskim. Plus jeszcze trzeba wtedy wziąć pod uwagę, że białoruskie jednostki wchodzą też do wojny, podczas gdy w wojnie obronnej, gdy tylko Rosjanie nas atakują, tak? Więc tam jest bardzo dużo złożoności, nawet już w demie, które należy rozważyć i trzeba bardzo dużo zrobić rzeczy, żeby potem, żeby uruchomić ten program demokratyzacji, to trzeba przede wszystkim zdobyć jeszcze Grodno i Brześć. A potem obalenie rządu i wprowadzenie nowego, to trzeba zdobyć jeszcze Mińsk wojskiem i go zająć po siege'u i nie można odjechać stamtąd na przykład, tak? Od razu. Więc nieźle to się zużywa, nieźle dużo sił, tak? No i da się też już w demie zająć Królewiec, który, tak jak ty w książce opisywałeś, to mogłaby być taka opcja seulska. Tak? No, opcja seulska, robimy opcję seulską w tej grze. Jeszcze ją pewnie rozbudujemy w docelowej grze, bo będą też inne czasy, że Polska będzie miała więcej pocisków manewrujących niż w naszym demie, bo tutaj nie ma takiej sytuacji, ale też mamy możliwość ostrzelania już w wojnie hybrydowej przed wojną kinetyczną i uwaga, pięknie, blokady morskiej, powietrznej, lądowej Królewca, tak? I nawet zauważyłem wtedy, że Brytyjczycy, dostajemy punkty dodatkowe, bo Brytyjczykom to się podoba i łatwiej nam przychodzą z pomocą, bo tam jest bardzo dużo mechanik takich, że co robisz, skutkuje negatywnie dla kogoś i pozytywnie dla innych. I trzeba się w tym mieścić, no jak w polityce. To nie jest łatwe, nie ukrywam, tak? I ja cały czas patrzyłem, czy nie tracę tak ja, będąc, jak wiecie, krytycznym wobec tego, czy sojusznicy przyjdą, nie ukrywam, że ciągle patrzyłem, czy tracę poparcie sojuszników, czy nie, przy wszystkich swoich akcjach. To jest bardzo ciekawe, jestem ciekawy, jakie będziecie mieli wrażenia właśnie z gry. Drodzy Państwo, będziemy się powoli zbliżali do końca, dlatego prosimy już na ostatnie 2-3 pytania. Dobry wieczór. Chciałbym spytać o warstwę strategiczną w pełnej wersji gry. Jak będzie bardzo zmienny i dynamiczny przebieg wydarzeń w kampanii, niezależnie od działań gracza? Czy może się zdarzyć, że za pierwszym razem, jak będę ogrywał tę grę, może się zdarzyć, że Ukraina upadnie po ataku rosyjskim? Czy przy drugim podejściu może się zdarzyć, że się utrzyma na nogach? Tak jak w rzeczywistości. W demie zrobiliśmy, bo chcieliśmy, żeby pan zagrał wojnę polską, to w demie zrobiliśmy tak, że cokolwiek pan robi, Ukraina pada i tak, ale partyzantka się utrzymuje w zachodniej Ukrainie, w wodzie lwowskim i w Karpatach, co powoduje, że Rosjanie mają problemy z projekcją siły przez Ukrainę do Polski, tak? Co właściwie było bazowym scenariuszem, naprawdę tak było w rzeczywistości. Takie były założenia i polskie, i amerykańskie. Bo generalnie wyszliśmy od tego, że ta wojna była bardzo blisko Polski w realnym życiu w 2022 roku i Ukraina nas uratowała de facto, z czego sobie chyba nie zdajemy sprawy. A jeżeli chodzi o pełną wersję, to już nawet w tamtym roku eksperymentowaliśmy trochę z AI do Grand Strategy, aby poszczególne państwa te takie wysokopoziomowe decyzje dotyczące właśnie wojska, dyplomacji podejmowały w jakiś bardzo inteligentny sposób. Zobaczymy, co z tych eksperymentów wyjdzie, ale jeżeli będzie to szło torem, o którym myślimy, jest całkiem możliwe, że każda kolejna gra będzie trochę inna, no bo chcemy uzyskać jakby wysokie replayability tej gry. Nawet teraz, jak robiliśmy demo, to na początku projektowaliśmy je w taki sposób, że ono miało być takie bardzo scenario driven, że pada Ukraina, jest ta rosyjska inwazja, bronimy się w konkretnych punktach, ale całkiem szybko doszliśmy do
tej konkluzji, że musimy tej grze dać większą dozę sandboxowości, czyli że to gracz powinien zadecydować, czy idzie w ten scenariusz obronny, czy może bardziej ofensywny, atakuje Białoruś, czy atakuje Królewiec, a może próbuje objąć ochroną państwa nadbałtyckie. Więc biorąc pod uwagę tą całą myśl związaną z sandboxowością, na pewno będziemy chcieli, aby w tą grę dało się grać wielokrotnie, czyli taki potencjał grania w tą grę powinien być endless, a to nie powinno być grana, nie wiem, 20-30 godzin. Tak, ja grałem wiele razy, jak powiedziałem, ale co chcę powiedzieć to, że na początku bardzo trudno i przegrywałem, bo trochę trzeba się nauczyć, jak to nasze wojsko chodzi, tak? I jak się nauczyłem, to zyskałem dużo śmiałości, naprawdę, te wjazd na Białoruś, Królewiec i tak dalej, tak? Więc zachęcam, żebyście też nie załamywali się po pierwszych 2 porażkach, bo ja absolutnie byłem zrozpaczony i nawet dzwoniłem do Jarka, kurde, tu się nie da wygrać w ogóle w żaden sposób, Jarek. Tak. Ale zróbcie coś z tą grą. Ale nic nie zrobili, powiedzieli spokojnie. Wyszło, że jest to gra easy to learn, hard to master i faktycznie Jacek po chwili zaczął wygrywać. Dobra, jeszcze 2 pytania i będziemy dzisiaj kończyli. Proszę o kolejne pytanie. Mateusz, wieloletni gracz. Mam tutaj pytania i zalecenia do bardzo ważnych feature'ów, które powinny zostać dodane według mnie z wieloletniej praktyki. Pierwszy to autoskipowanie RTS-a. Jest już teraz. I autoskipowanie tutoriala, bo mamy też taki tutorial RTS-owy, że da się tam w wschodniej Polsce zorganizować manewry w ramach właśnie wojny hybrydowej. To jest tutorial RTS, on też jest skipowalny. Dobra. Druga rzecz to dodatkowe kraje, które dołączają do NATO albo bloku BRICS, Rosji. No tak, będzie to docelowej grze, myślę. O, to super. Trzecia rzecz to mapa Moskwy albo Bramy Smoleńskiej. To... RTS-owa w sensie, tak? Tak, to bardzo fajne było. Mówiłem ci, Jarek, że trzeba to zrobić, bo to zrobi ruch nam na Steamie. Na Steamie, dokładnie. Oczywiście, tak. Atomówki, opad radioaktywny, może kradzież atomówek z Kaliningradu. To mogło być bardzo ciekawe. A tu tylko powiedzmy, że właśnie, bo mamy ten system napięć, czyli ta wojna nie jest zero-jedynkowa, tylko mamy ten konflikt dyplomatyczny. Na końcu teraz tego mamy już wojnę kinetyczną, ale faktycznie dalej się trzymamy tego, że jeżeli doprowadzimy swoim działaniem do wymiany nuklearnej, no to wtedy jakby grę przegrywamy. Okej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i poprosimy o ostatnie pytanie. Ktoś tam podnosi rękę. Widzę ja, chociaż mamy totalne światła i jesteście... Państwo nas widzicie, ale my Państwa średnio widzimy. Coś słychać? O. Tak. To w sumie moje pytanie było częściowo odpowiedziane, ale tak zapytam się, czy jeżeli spalimy Królewiec, to od razu przegramy? Nie, bo jest tam taka opcja, nie pamiętam, czy ona się wyświetli, trzeba zrobić pewne rzeczy, żeby się wyświetliła w wojnie hybrydowej i można wybrać miasto, które się bombarduje, zanim będzie wojna kinetyczna. Tak, i to jest... Nawet nie pamiętam, jakie można inne jeszcze wybierać, ja ciągle wybierałem Królewiec. W sumie nie tak, ale można Gusew, można też inne... Gusew, więc i to ma, uwaga, to ma znaczenie, bo oni mają problem z logistyką później w wojnie już prawdziwej tam. Ale tego nie widać tak łatwo. To taki macie już poradę insiderską, można powiedzieć. Okej. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za przybycie dzisiaj. Był to 3. event i mam nadzieję, że w każdym kolejnym roku w październiku będziemy taki event organizowali i stanie się to po prostu coroczny event gamingowy, może który obejmie nie tylko nasze gry. Jeszcze raz przypominam, w poniedziałek 19 Polskiego startuje demo w ramach festiwalu Dem. Nasz cel to jest pik graczy, czyli jednocześnie grających graczy 1000. Bardzo Państwa prosimy, abyście do tego celu się dołożyli, grali sami, mówili swoim znajomym. No i tyle. Tworzymy chyba najbardziej ambitny projekt, jeżeli chodzi o gry strategiczne w Polsce. Życzcie nam powodzenia.